pasek napędu alternatora w Waszym 1200 GS. Zanim zafundujecie sobie taką przygodę, warto do niego zajrzeć i czasem go wymienić. W internecie jest mnóstwo filmów, które pokazują, jak to zrobić przy użyciu takich butelek PET, kartoników i blaszek. Tak naprawdę to wszystko jest do niczego niepotrzebne. Jedyną rzeczą, której potrzebujecie, są Wasze dłonie. Pokażemy, jak to zrobić. Zapraszam na warsztat. Dzisiejszym gościem w warsztacie jest BMW 1200 GS z 2008 roku. Za chwilę zobaczycie, jak dostać się do niego i wymienić wielorowkowy pasek napędu alternatora. Ukryty jest pod tą plastikową osłoną z logo BMW. Te motocykle wyposażone są w alternator rodem jak z samochodu i napędzany w podobny sposób. Aby ułatwić sobie dostęp, zdemontujemy najpierw poprzeczkę gmoli head chroniących motocykl w czasie upadku. Obudowa przymocowana jest w 5 łatwo dostępnych punktach. W górnej części to zwykłe blachowkręty. I tak, w prosty sposób, zdejmując tylko jedną plastikową osłonę, uzyskaliśmy dostęp do paska. Warto obejrzeć osłonę od środka. Prócz drogowego pyłu osadzają się na niej produkty tarcia gumowego paska o koła pasowe. W ten sposób możemy wstępnie ocenić jego zużycie. Jeśli jest tego dużo, warto przyjrzeć się samemu paskowi i przemyśleć wymianę. Ten pasek ma około 40 000 kilometrów przebiegu. Potrzebujemy jedynie klucz nasadowy, za pomocą którego obrócimy wałem korbowym. Teraz, aby zrobić to swobodnie, powinniśmy zdemontować świece zapłonowe, tak aby tłoki w suwie sprężania nie powodowały dodatkowego oporu. My zdemontujemy prawą, aluminiową osłonę zbiornika paliwa, aby uzyskać łatwiejszy dostęp dla kamery i lepiej Wam wszystko pokazać. Nie jest to w żadnym przypadku konieczne i nie musicie tego robić. Teraz, po wymontowaniu świec zapłonowych, możemy swobodnie obracać całym napędem alternatora. Jedyne, co potrzebujemy zrobić, aby zdjąć stary pasek, to odchylić go i obrócić wałem. Lub, jeśli nie przewidujemy użycia tego samego paska, po prostu przeciąć go, co wcale nie musi być łatwiejsze, bo pasek jest dobrze zbrojony.
Korzystając z okazji i dobrego dostępu do koła pasowego, sprawdzamy luzy łożysk w alternatorze, wzdłużne i poprzeczne. Wirnik alternatora nie obraca się całkowicie swobodnie i nie jest łatwo wymusić wielu obrotów jednym ruchem ręki. Nasz alternator ma sprawne łożyska. Pasek, który zdemontowaliśmy, nie nosi nadmiernych śladów zużycia. Ma 40 000 km przebiegu i aż 14 lat. Wzdłuż krawędzi widoczne są nieszkodliwie nadszarpnięte kordy. Nie powstały przy demontażu. Być może to drobne uszkodzenie mogło powstać podczas pierwszego montażu lub po prostu z innych powodów podczas długiej eksploatacji motocykla. 4 PK582 to zamiennik dla naszego oryginału wyprodukowany również przez firmę Continental. Różnica jest tylko taka, że powszechnie stosowany zamiennik Contitecha, jak widać o identycznym oznaczeniu, nie jest elastyczny i nie rozciąga się tak jak oryginalny pasek, ułatwiając montaż. Jednak stosowany jest powszechnie, doskonale spełnia swoje zadanie i kosztuje ułamek ceny, jaką proponuje serwis za swój oryginał. Montaż jest odwrotnością demontażu. Najpierw osadzamy nasz pasek dokładnie w rowkach koła pasowego alternatora. A następnie opieramy drugi koniec na lewej lub prawej stronie koła pasowego wału korbowego. Jeśli oprzemy go po prawej stronie, będziemy obracać kołem w prawo i tym samym nie odkręcimy przypadkowo nakrętki. Pozostaje wykonać obrót kołem pasowym i pasek sam znajdzie się zaraz na swoim miejscu. Pasek wykonany jest z twardej, mocnej gumy, dodatkowo zbrojonej włóknem. Jak widać, po montażu nie nosi żadnych śladów uszkodzeń. Wszelkie chałupniczo wykonane osłonki mające chronić nasz pasek przy montażu są zbędne. Pozostaje zamontować świece zapłonowe. Jak robić to prawidłowo, możecie dowiedzieć się z filmu, do którego link znajdziecie u góry ekranu i w opisie filmu.
Dziękujemy za Waszą uwagę. Teraz już możecie łatwo i bez zastanowienia samodzielnie wymienić wielorowkowy pasek napędu alternatora. W rewanżu liczymy na Waszą łapkę i drobny komentarz. Cześć!